cześć, witajcie na moim kanale. Za chwileczkę opowiem Wam o hotelu Senza Inn. Moja twarz zaraz zniknie i wszystko będziecie mogli sami zobaczyć, czy dużą dozą komentarzy. Natomiast pewnie, jeżeli tutaj trafiliście, to zastanawiacie się, czy wybrać ten hotel i czy go kupić, lub już go kupiliście i zastanawiacie się, co Was czeka na miejscu. No pewnie ten wybór jakby był spowodowany ceną, tak? No bo generalnie jakby, tak jak ja przeglądałem ofertę z TUI, no to ta cena była naprawdę atrakcyjna. I pytanie brzmi, czy nie ma łyżki dziegciu w miodzie, tak? No generalnie jest, więc jakby warto obejrzeć ten film, bo dowiecie się tutaj dużo, tak? Jakby to, co już mogę Wam powiedzieć teraz, no to hotel jest gigantycznym. Tu naprawdę naraz pewnie jest ponad 2000 ludzi w środku sezonu. To jest spory budynek, gdzie tej infrastruktury, tak jak mam doświadczenie z hotelami w Turcji, czy w ogóle z hotelami, jest stosunkowo mało, tak? Zobaczycie teraz główna restauracja, baseny i tak dalej. To niby jest fajne, natomiast ja tu jestem w maju i bałbym się, że zobaczyć, co tu się dzieje w lipcu czy w sierpniu, tak? Myślę, że ta obsługa kręci się wokół własnego ogona, więc za chwileczkę wszystko zobaczycie. Natomiast jakby teraz jestem w najbardziej urokliwej części, no i za chwileczkę będę o wszystkim opowiadał, czyli pokażę Wam pokój, pokażę Wam formułę all inclusive, co jest na zewnątrz, co jest wewnątrz i opiszę i opowiem to, co mnie zaskoczyło jakby pozytywnie, to co mnie zaskoczyło negatywnie. Tych negatywnych rzeczy trochę będzie, więc jakby przejdźcie cały film, jeżeli zastanawiacie się nad hotelem. Nie mówię, że ten hotel się do niczego nie nadaje, bo cena jest bardzo atrakcyjna, natomiast no trzeba iść na pewne kompromisy, tak? To znaczy, że no nie da się kupić za 40 000 Mercedesa, więc jakby nie da się kupić super hotelu za cenę, którą tu macie. Ja w maju przyjechałem za 7 000. Uważam, że ta cena jest mega atrakcyjna. Lepsze, droższe hotele były po prostu droższe, tak? No i też nigdy nie wiadomo, więc jakby wyższa cena nie gwarantuje nigdy super jakości. Więc słuchajcie, zapraszam Was do filmu. Teraz moja twarz znika i będziecie widzieli wszystko to, co kręcę. Więc miłego oglądania. Ok, na początku opowiem Wam troszeczkę o otoczeniu hotelu, więc tak, to jest budynek hotelu i właściwie obok znajduje się coś takiego, co nazywa się biurem turystycznym Travel Agency, ale co ciekawe, pracuje tu pani Kasia. Pani Kasia jest Polką, jakby po imieniu można się domyślać, i pani Kasia oferuje tam te wycieczki na buggy, na spływy kajakowe i tak dalej, i tak dalej. Nie korzystaliśmy, więc nie potrafię powiedzieć, czy one są dobrze zorganizowane, czy źle zorganizowane. Nasze dzieciaki nie chciały się na to zdecydować, no ale mogę powiedzieć, że pani Kasia mówi po polsku, więc jakby polecam pod tym kątem. Teraz dalej, idąc w stronę plaży, spotykamy tą ulicę, która się ciągnie właściwie od Alani do Antalii i słuchajcie, tu stoi zawsze jakaś taksówka. My tą taksówką sobie pojechaliśmy do Alani pozwiedzać. Kosztowało nas to $23 po dosyć długich negocjacjach, więc zamiast autobusem można tu przyjść i po prostu ruszyć sobie na zwiedzanie czy do Side, tylko warto się najpierw potargować, zanim się wsiądzie do tej taksówki, bo początkowa cena wynosiła $35. Tu mamy zejście na plażę, tą plażę hotelową, więc jakby to jest po prostu od strony hotelu w stronę morza. I teraz tak, dochodzimy sobie do plaży. Senza Inn ma wydzieloną swój kawałek plaży, gdzie znajduje się taki bar plażowy. Tu są jakieś przekąski i taki ograniczony all inclusive, to znaczy napoje, piwko, nie ma tu drinów. Ale coś tam można zjeść, coś tam można wypić. No i co? No i morze, no morze jest wiadomo piękne i tu nie pozostawia słowa komentarza, tak naprawdę no po prostu ono jest śliczne. Jest ratownik i słuchajcie, jest kupę miejsc w cieniu, więc właściwie, żeby się poopalać, to tak naprawdę te leżaki, które tam są, my byliśmy w maju i było sporo wolnych. Trzeba po prostu sobie wziąć jeden, drugi i przenieść, wystawić bliżej wody na słońce, bo one wszystkie są zacienione, więc chyba, że ktoś woli leżeć w cieniu, to nie ma problemu. Teraz hotel już w środku, słuchajcie, lobby. Ono jest gustownie zrobione, ładne, ale tu jest tak trochę cicho i ponuro, tak cicho bez życia z tego względu, że w hotelu Senza Inn nie ma darmowego internetu w lobby, więc jakby tu po prostu mało ludzi siedzi z telefonem i coś tam googla, coś tam kręci. Jest bar w lobby, ale no znowuż taki jest typowo 100% all inclusive. Tu nie ma wystawionych butelek z alkoholami poetowanymi i tak dalej. To tak naprawdę jest to taka podstawowa oferta all inclusive. Teraz idziemy dalej.
I tu jest taka część, gdzie są te restauracje à la carte, ale w ogóle w dzień to jest mega ładne miejsce i nic się tu kompletnie nie dzieje, tak? Ono po prostu jest zrobione w formie takiej wewnętrznej ulicy, jest to serduszko i tyle. Teraz tak, sam hotel, budynek, jakby ta część zewnętrzna basenowa. Więc tak, w ogóle kształt budynku to jest taki U i w tym U oni naraz mogą mieć 2000 gości, a na środku tego U jest basen. Ten basen nie jest za duży. My byliśmy w maju. Woda nie jest najgorętsza, dlatego tych ludzi w basenie, dlatego tych ludzi nie ma za dużo. Ono ma takie 20 stopni, tak? Natomiast nie wyobrażam sobie, jeżeli ci wszyscy ludzie chcieliby wyjść i popluskać się w tym basenie, no byłoby tłoczno, naprawdę byłoby tłoczno. Oprócz tej części tam niżej jest tu taras, gdzie jest napisane, że niby od 16 lat, ale nie liczyłbym na to, że ktoś tego przestrzega. Jest jeszcze mały basenik zacieniony, aha, to jest w ogóle fajne, za budynkiem. Dla takich małych szkrabów, tam jest chyba 20 cm. No to jest fajne miejsce dla małych dzieci, tu w ogóle nie było ludzi. Jak ja przyszedłem, słuchajcie, ja to kręcę w trakcie dnia. Natomiast jestem w maju, więc tak no, pół budynku jest jakby obłożone. No i tak to wygląda, słuchajcie, z góry, więc maj, czerwiec, pewnie wrzesień, październik, no okej. Natomiast jak na tak wielachny budynek, naprawdę ponad 2000 gości, to tego nie ma dużo, tak? Nie ma dużo tych leżaków i tak dalej. My nie mieliśmy problemu, żeby znaleźć leżak czy cokolwiek, no ale jednak, tak jak to sobie policzyłem, to kurczę, no nie chciałbym tu być w lipcu czy sierpniu, bo to naprawdę, no ciężko, tak? Ciężko. To jest akurat widok z rana, jeszcze tu ludzie się nie rozblokowali. W ogóle ludzie, jak my byliśmy, nie blokowali tych leżaków tymi ręcznikami, jakieś tam zajmowanie. Natomiast pewnie w lipcu, sierpniu to jest standard, że tu trzeba przyjść o 5 rano, bo zwyczajnie to po prostu nie będzie gdzie usiąść. No, także gigantyczny ten budynek jest. Aha, i budynek właśnie, pokoje z widokiem na basen. One się niby wydają fajniejsze, ale tu jest dosyć głośno, tak? Bo animacje wieczorne również odbywają się tu przy tym basenie. I one trwają do jakiejś tam 11. Jak kogoś tam alkoholowa wizja poniesie, to śpiewy do 12, więc jest dosyć głośno. Teraz te aquaparki, czy tam aquapark, 5 zjeżdżalni, ale one są fajne. I w ogóle słuchajcie, to co mnie tu urzekło, to przede wszystkim ci ratownicy. Bo o ile w Turcji bywałem kilka razy, widziałem jak ci ratownicy pracują, mogliby być niewidomi dosyć często, tak tutaj oni naprawdę się w to wczuwali. Jeden stał na górze, drugi stał na dole i te dzieciaki, które tu zjeżdżały, czy dorośli, czy nastolatkowie, oni byli puszczani, tak? Tu nie było takiego zjeżdżania sobie na głowę, oni patrzyli, czy ktoś wyjechał i tak dalej, więc super, to naprawdę mnie oczarowało. Te zjeżdżalnie też były fajne. No jestem dorosłym mężczyzną, zjechałem parę razy, natomiast nie bolały mnie plecy od tych łączeń, więc to było spoko. Statek piracki, on tutaj też był. Aha, i w ogóle ta część jest czynna 10, 12, tam chyba 16, 18, więc nie przez cały dzień. Ten statek piracki dla dzieci, no dzieciaki się tu bawiły, to było włączone. Można się tam bawić też później, tylko po prostu zwyczajnie woda tamtędy nie płynie z tych różnych zjeżdżalni, no to jest takie suche. Ale był fajny. I bar. Był bar i tu znowu kolejny taki bar, gdzie formuła all inclusive tylko i wyłącznie, ale tylko napoje i piwo i woda. Nie ma tutaj żadnych drinków, nie ma tu jakichś tam innych rzeczy, taka mega, mega prosta. I dalej koło tego aquaparku, słuchajcie, tak, boisko takie tenisowo-koszykówkowe, bym takie nazwał. Rakiety można było sobie pożyczyć w recepcji, my nie graliśmy i boisko do piły. I ono było w ogóle fajne, bo w tym miejscu słońce nie świeciło po 16 czy 17. Po prostu cień rzucały budynki. Więc tu naprawdę fajnie się grało w tą piłkę i właściwie ja z moimi synami grałem praktycznie codziennie. Obok był taki amfiteatr, gdzie były też występy. My akurat byliśmy w takim okresie, kiedy przyjechały jakieś dzieciaki na jakiś tam turniej tańca nowoczesnego, czy czegoś takiego, czy jakiegoś tam grupowego, nie znam się na tym, ale one generalnie tutaj trenowały na tym w dzień. Natomiast jakby normalnie tu po prostu nic się nie działo i było pusto. Plac zabaw dla dzieciaków też fajny, bo też zacieniony i tak bezpośrednio przytulony do budynku, więc naprawdę spoko, nie za wielki. Jak my byliśmy w maju, powtórzę to pewnie drugi raz, czy trzeci, czy piąty, to nie było tam za dużo ludzi.
Animacje. Można tu oddać dzieci i pani mi tam wyrecytowała, że mogę je zostawić, ona będzie ich pilnowała i tak dalej, że mają zabawy, kolorowanie koszulek. Jest to wszystko w budynku, ale jednak no, można zostawić dziecko i sobie po prostu odpocząć. Teraz tak, bar przy basenie. To jest główny bar w zasadzie, który tu jest. Tu jest najwięcej jakby różnych tam alkoholi i tak dalej. Tych barmanów było kilku, no ale kolejka już była. Był jeden, jedyny cocktail bar, gdzie można było kupić za 3 euro drinka jakiegoś tam z międzynarodowymi alkoholami. I teraz dalej, co tu mieliśmy jeszcze? No, fotografa, tam jakiegoś tatuażystę, nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, więc nie polecę, nie powiem czy fajne. Shisha jeszcze tym razem w Turcji nie paliłem, więc też nie wiem. Kosztowała $20, ale nie mam pojęcia jaka duża i tak dalej. Sklep jubilerski też nie polecę, ale fryzjer. Słuchajcie, ja uwielbiam fryzjerów w Turcji generalnie. Oni to naprawdę robią dobrze, kurczę, uczą się tego i ja zawsze się w Turcji obcinam i tego fryzjera w tym hotelu mogę polecić naprawdę. Obcinali się moi synowie. Teraz w środku hotelu co my mamy dalej? Mamy sauny, te dostępne bez dodatkowej opłaty, to jest ruska bania, sauna sucha, i jakieś tam prysznice ciepłe, więc można sobie z tego skorzystać. Do godziny 16 to było czynne. No i plus do tego masaże. Masaże też nie polecę, tym razem w tym hotelu akurat nie poszedłem na masaże, także nie wiem. Ceny za masaż to było też około $40-50, jakiś tam godzinny masaż, a tutaj no, po prostu taka strefa relaksu. Salon gier, no taki salon gier, jak ktoś pamięta lata 90. i salon gier, no to mniej więcej tak to trochę wyglądało, tyle tylko, że było większą taką, bym powiedział, zbieraniną. Chociaż nie wiem, moi synowie mając tam konsolę i tak dalej, jak widzą coś takiego, to zawsze im się oczy świecą, bo to jest takie inne, oni takich gier nie mają. No się nie dziwię, że nie mają. Nie można było sobie pograć w Street Fightera 4, więc no naprawdę szacun skąd oni to wykopali, ale to tu jest, można z tego skorzystać, wiecie, no to tak naprawdę z dziećmi. Teraz tak, pokój, my mieliśmy ten standard i on wyglądał tak, że dostawili nam do niego 2 dostawki, nie braliśmy tego ulepszonego, to kosztowało $180 za pokój z antresolą, więc nawet nie z oddzielnym pokojem na miejscu i tak samo w Tui, więc jakby my się na to nie zdecydowaliśmy, nie chcieliśmy tego brać, stwierdziliśmy, że w pokoju tylko śpimy, no ale miejsca tu za dużo nie było. Ten pokój był taki zrobiony dawno temu, okej, tam niby wszystko działało, ale to nie była taka jakaś pierwsza świeżość i tak dalej, no to było po prostu mały pokój, szafa, lodówka, minibar i właściwie tyle. Minibar uzupełniali tylko o wodę, więc tutaj jakichś tam cudów nie było. No, balkon był spoko. No właściwie tyle, tak naprawdę, co tu się rozwodzić nad pokojem. No, możecie sobie przejrzeć na stronie hotelu, jak wyglądają te lepsze. Teraz jedzenie, tak, bo to jest też ważne. Więc tak, pani z plackiem. Akurat ona robiła słabe te placki, bo były strasznie tłuste. Jednego wziąłem i nie smakował mi. Tak ociekał olejem, dosłownie. To nie tak, że trochę tłusty. Ociekał olejem. No ale była ta pani z tym plackiem. I teraz to, co mamy dalej, to jest restauracja z kurczakami i ona była w ogóle super. Ja ją odkryłem chyba po 3 dniach. Tam pan podawał jedzenie do stolika. Tam można było zamówić dyner kebaba i jakieś tam kurczaki takie à la KFC, ale to było świetne. I tu nie było za dużo ludzi w ogóle, więc to było takie dziwne. To było za windą, gdzieś tam obok zejścia do strefy saun. I naprawdę to było świetne, to było smaczne, podane do stolika i tu było czysto, więc to było rewelacyjne. Z tego można było korzystać ile się chce, to było czynne od 12 do 20. Później nie restauracja, tylko kawiarnia. Wiecie co, no te ciasta w Turcji, ja nie jestem ich fanem, bo one wszystkie w sumie smakują dosyć podobnie, są bardzo słodkie, jakoś tak pływa ten taki wodocukier i jakby nie różnią się za bardzo w smaku i tutaj też tak było, plus do tego kawa z tego takiego ekspresu robiącego kawę rozpuszczalną. Ale to było ładnie, tak, w tym miejscu, w tej kawiarni, więc można było spokojnie sobie usiąść, wypić tą kawę, zjeść ciasto. Lepsze to niż gdzieś tam picie nie wiadomo gdzie. Restauracja à la carte. Raz na tydzień można było z niej sobie skorzystać i to było naprawdę bomba, tak? My się tak cieszyliśmy, że z tego skorzystaliśmy, bo to po prostu było fajne. No to było podane do stolika, to jedzenie było ładnie zrobione, to było w restauracji cichutko, spokojnie i naprawdę to było pyszne. I dlaczego o tym mówię? Bo dochodzimy do restauracji głównej, tak? I teraz tak, co ja tutaj w ogóle mam za zarzuty? No po pierwsze, oni jakoś tak
nie nadążali z wymienianiem tych rzeczy. Ja w ogóle nie będę opisywał każdej potrawy, bo to bez sensu. Problemem było to, że w ogóle one były nieopisane. Więc trochę było na chybił trafił, tak? Raz wziąłem jakąś sałatę z mięty, raz coś tam innego, no tak trochę dziwnie. Nie wiadomo, czy to było na słodko, na słono, tak metoda chybił trafił i właściwie tyle. Ale tak, było dużo surówek, było dużo różnych serów, takich ala powiedzmy kozich, owczych, wędzonych, więc spoko. Jakieś takie dania powiedzmy kuchni śniadaniowo-brytyjskiej, to tak to nazywam, a w ogóle tu zawsze było to samo, tak naprawdę. Śniadanie, obiad, kolacja to zawsze była czy fasola, czy na ciepło i tak dalej, więc zawsze było to samo. Jedyne różnice, jakie były, to było to, że tak naprawdę na śniadanie wypiekali naleśniki i jajka, na kolację mięso i na obiad też jakieś mięso. No i te półmiski z takimi różnymi, różniastymi rzeczami nieopisanymi, gdzie trzeba było na chybił trafił przyjąć, co to w ogóle jest. Tak więc jakaś tam tu fasola ze szpinakiem, tu coś tam. No kurczę, czułem się z tym wszystkim niekomfortowo, bo jak wiedziałem, że coś jest oliwką czy pomarańczą, no to jadłem, no ale tak to ciężko się próbowało. Dużo płatków, mleko tylko krowie, nie było żadnego zamiennika typu owsiane i tak dalej. Gdzie już w Europie, Hiszpania, Grecja jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo dzieci mają alergię i tak dalej, tu tego nie było, więc jakby nie dało się. No te jajka były smaczne, ja tam miałem dużo jajek i tych omletów w ogóle w domu, więc tak naprawdę to było się czym najeść. Dobra, dzięki, że dotarliście do końca mojego filmiku, ale jeszcze nie wyłączajcie, bo teraz będą takie trochę porady, jak tutaj zoptymalizować ten wyjazd, żeby był jeszcze fajniejszy niż może być. Więc słuchajcie, to jest generalnie uniwersalna teraz rada, która dotyczy wakacji z TUI. Więc tak, na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej, czy nawet w infolinii, te wyjazdy macie predefiniowane, jeżeli chodzi o wylot i o powrót, tak? To znaczy, że wybieracie powiedzmy sobie tam Katowice, tydzień czasu, dzień wylotu i dzień powrotu i macie uniwersalne godziny, czyli na przykład wylot o 2 w nocy i powrót o 3 w nocy, tak? I tego nie jesteście w stanie zmienić. To, co jest najważniejsze, to to, że jak pójdziecie do biura podróży stacjonarnego, do TUI, to oni są w stanie Wam to zmienić, tak? Czyli ta godzina odlotu, czy godzina przylotu nie musi być taka denna, bo w miarę możliwości, jeżeli w ten dzień są jakieś inne samoloty, a często tak jest, to możecie sobie to po prostu przebukować, tak? I to jest mega ważne. My to zrobiliśmy, to można zrobić za drobną opłatą. Nasz powrót miał być w niedzielę o 2 w nocy, dopłaciliśmy 300 zł, słuchajcie, i wracamy o 17, tak? Czyli zyskaliśmy tak naprawdę prawie całą niedzielę. Jest godzina teraz 14:30, ja czekam na autobus, byłem na basenach, pokorzystałem, poopalałem się, a normalnie bym był już w domu, tak? Ta doba i tak jest opłacona, więc tak naprawdę to jest tylko kwestia zmiany tego lotu. Za drobne 300 zł macie właściwie jeden dodatkowy dzień, więc warto przejść się do biura. Okej, oni mają tam te same ceny, więc jeżeli na przykład już tam powiedzmy polujecie w aplikacji i tak dalej, widzicie, o fajna cena jest dzisiejszego dnia, dobra, ale tu wsiadamy w samochód i jedziemy do biura podróży najbliższego, galerii handlowej czy jakkolwiek, bo nie załatwicie tego przez telefon, ani przez infolinię, ani w żaden inny sposób, więc to jest mega ważne, tak? Także spróbujcie do tego podejść w ten sposób. To jest jedna z tych ważnych rzeczy. Druga z tych ważnych rzeczy, które są w tym hotelu, jeżeli już tu przyjedziecie, no to korzystajcie z tych dodatkowych atrakcji, tak? Typu restauracje à la carte, bo tu można w spokoju zjeść. Pokazałem Wam te inne restauracje, tą z kurczakami, gdzie był spokój i tak dalej, więc naprawdę można się tu fajnie bawić. No co, hotel jest wielki, teren jest dość mały, jest tu mega tłoczno. My w ogóle w maju mieliśmy troszeczkę pecha, bo jeszcze 1000 dzieciaków było w całym hotelu, którzy przyjechali na jakieś tam występy taneczne i tych dzieciaków bez rodziców, tylko z jakimś jednym opiekunem na 20 osób z Gruzji, Ukrainy, Armenii i tak dalej, biegała tu cała masa, więc trochę tu no, wyszło słabo. Ale to się zdarza raz w roku, ten turniej tańca, więc jakby myślę, że Was to nie czeka, tak? Woda, bo w maju jakby, to o tym mówiłem zresztą już wcześniej, ale była trochę chłodna, natomiast jako taki cały wyjazd był fajny, to jest jedno. No i co, jakaś kolejna porada to pokój, tak? My wzięliśmy ten najtańszy, pokazywałem Wam jak on wygląda. Upgrade pokoju można zrobić przez stronę TUI i tu na miejscu. Cena jest dokładnie ta sama, tak? Czyli tu nas chcieli 25 dolców
za dobę. Mniej więcej tak samo to wychodziło, jakbyśmy brali ten lepszy pokój w TUI. Nie chcieliśmy tego lepszego. Wzięliśmy ten najtańszy, bo stwierdziliśmy, że właściwie i tak w tych pokojach tylko śpimy, więc to tyle. Więc słuchajcie, to z mojej strony... i jeszcze jedna ważna rzecz. Kurs nadal jest tu liczony 1:1 prawie wszędzie, tak? Czasami są miejsca, gdzie oni to przeliczają przez lira i pokazują kurs euro trochę inny, jeżeli chodzi o ceny, dolara trochę inny, czyli ceny są wyższe w dolarach, niższe w euro. Ja tu jestem, tutaj różnica w złotówkach to jest 50 groszy pomiędzy euro a dolarem. Ale też bardzo często jest tak, że ta cena jest 1:1, więc bardziej opłaca się brać dolary, bo za Fryzjer chciał ode mnie 15 dolców albo 15 euro, dla niego to było bez różnicy i w wielu miejscach tak jest, tak? W sklepach już liczą, już to przeliczali na tych bazarach, więc tam to już trochę nie miało znaczenia, ale w wielu miejscach to dla nich nie ma znaczenia, tak? Hotel przyjmuje 1:1 wszystkie opłaty, więc lepiej jest mieć dolary, jeżeli są tańsze, jeżeli jest ta różnica aż tak duża, tak? Bo to 50 groszy na jednym jednak jest dużo, tak? I co? I to chyba jest właściwie, słuchajcie, tyle o wszystkim opowiedziałem, więc dzięki, że dotarliście do końca filmiku. Subskrybujcie proszę mój kanał, bo to jest dla mnie mega podziękowanie za to, że robię fajną robotę. Nie robię tego dla pieniędzy, YouTube mi jeszcze za to nie płaci, tak? Ale jeżeli coś robię i ktoś subskrybuje mój kanał, lajkuje te filmy, to ja wiem po prostu, że zrobiłem coś fajnego i generalnie to się podobało. Skorzystaliście na tym, jeżeli udało Wam się oczywiście na tym filmie skorzystać, więc naprawdę to będzie dla mnie super podziękowanie, jeżeli zasubskrybujecie kanał. I co? I życzę udanych wakacji w tym hotelu lub w innym, bo jeżeli jakby po tej recenzji, no a tak jak mówię, hotel jest spoko, ale ma duże ale, jest tani, to możecie zawsze skorzystać z jakiegoś innego hotelu, tak? Na moim kanale są też inne tureckie hotele, jest Kolibri, więc jakby porównajcie sobie z Kolibri, on jest dużo droższy, ale na pewno o wiele fajniejszy. I co? I miłych wakacji. Cześć!